Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Perfume i zapraszam Was serdecznie na letnie zapachy niszowe według Was. Najlepsze letnie zapachy niszowe według Was. Zapraszam. Co mam na myśli, mówiąc według Was? Otóż zrobiłam takie zapytanie na grupie facebookowej, a ponieważ sporo Was tutaj jest, którzy mnie oglądacie właśnie z tych grup facebookowych, często jak coś kupuję albo coś, jakiś post udostępniam, to często właśnie mi piszecie, że o, cześć Marta, oglądam Cię. Więc wiem, że to jest też według Was tak naprawdę. Nie robiłam już takiego postu stricte u siebie tutaj na YouTubie, ponieważ pomyślałam, że będzie to dla części z Was jeszcze może ciekawsze. Wybrałam i przetestowałam zapachy, które najczęściej się pojawiały, o których najczęściej żeście mówili, i mam 3 odlewki, reszta próbki. No i będę Wam o nich opowiadała. Powiem szczerze, że uczucia mam mieszane, ale nie będę spoilerowała. Zaczynajmy. O pierwszym zapachu, o jakim Wam powiem, to jest zapach, o którym jedna z dziewczyn, która mi go napisała, po prostu się rozpływała, że jest to jej must have na lato i ona właśnie głównie tego zapachu używa. Marka się nazywa Calaj, nie wiem, czy się pisze Calaj, zaraz też zobaczę, skąd ona jest. Nie mam chyba... Nie ma na fragrantice napisane, skąd ona jest. Twórcą kompozycji zapachowej jest Flavius Calaj. Flavius, no to takie może greckie coś. W każdym razie zapach się nazywa Delicia Frutata. Ja się spodziewałam fajnych, może trochę egzotycznych, jakichś takich bardzo ciekawych zapachów, które są faktycznie o takim letnim vibe'ie, które dają taką energię życiową i tak dalej. I być może tak jest, ale chyba nie w moim przypadku. O co chodzi? Już Wam mówię. Ten zapach dla mnie jest traumą. Tak, to jest zapach po prostu obrzydliwy. I teraz on generalnie jest opisywany jako owocowy, słodki, jest tam jakaś truskawka, ale jest też cywet, więc jakieś takie nuty odzwierzęce w bazie. Boże, normalnie zbiera mnie na wymioty, słuchajcie. Nie wiem, dlaczego to zrobiłam i popsikałam sobie na rękę. Zapach dla mnie brzmi jak kostka rosołowa z jakimś dodatkiem, który nie do końca do niej pasuje, i przez to, że jest słodki, jakby dodany do czegoś, co jest wytrawne, daje efekt, o Jezu, naprawdę jest mi niedobrze od tego zapachu. Mam tu chusteczki, ja wytrę zaraz ten zapach. No tak, nie jestem w stanie go znieść. On jest po prostu obrzydliwy. Ja dawno czegoś takiego nie czułam. Jeżeli ktoś go inaczej odbiera, jako stricte taki właśnie owocowy i jako jakiś taki słodki, tropikalny, o, to miałam na myśli, w miarę się wytarło, to jest ok. Natomiast mój nos czyta ten zapach zgoła inaczej i powiem szczerze, dla mnie tak mnie straumatyzował ten zapach i to było coś tak dla mnie obrzydliwego,
że chciałam przetestować jego trwałość, ale nie zdzierżyłam. Ja po prostu myłam ręce, nadgarstki po tyle razy, żeby to z siebie zmyć. To też nie było jakieś strasznie trudne, bo on nie projektuje. To znaczy, jak nie przytulałam ręki do nosa, to też z daleka nie czułam tego zapachu i to dzięki Bogu, bo bym chyba tego nie zdzierżyła. Także ta polecajka, dramat. Kolejny zapach, i tutaj mam odlewkę, to jest Stefan Humbert Lucas 777 Pink Boa. Musiałam to sobie przeczytać, bo na tym mam SHL po prostu, a chciałam przeczytać całą nazwę. Psiknę sobie tu na nadgarstek. I teraz tak, w pierwszym takim psiku czujecie wódkę. Taką normalną z typu Sobieski, czy lubelska, czy nie wiem jakie tam są wódki. Dokładnie. Czujecie wódkę, ale w ogólnym rozrachunku jest to taki słodki, owocowy zapach. Moim zdaniem, jak na taki zapach, słabe parametry. On jest bardzo przyjemny, ale po pierwsze, nie jest odkrywczy, kosztuje kosmiczne pieniądze jakieś. Nie dostajecie nic jakiegoś mega wspaniałego. No i jeżeli komuś ta estetyka butelek się podoba, no to super, ale jeżeli nie, tak jak mi, to strasznie wali arabskością. I muszę w ogóle przyznać, że cała kompozycja ma jakby taką nutę, coś po prostu z tych arabskich zapachów. On jest, bardzo szybko robi się bliskoskórny. On jest przyjemny, ale tu jakby naprawdę nie ma nic odkrywczego. I teraz to jest takie pomieszanie tak naprawdę słodkości, na przykład z Versace, Crystal Bright do trochę słodkości, jakieś tam może z Alive'a, no i jakieś takie nuty krążą, które nie powiem, że ich nie czułam. Ta wódka, ona gra tu rolę takiego jakby zabiera trochę tę słodkość, powoduje, że to nie jest ulepne, że troszkę idzie w jakimś takim bardziej też kierunku świeżym. Naprawdę ten zapach no nie jest odkrywczy. Nie jest odkrywczy. Ja zużyję tę odlewkę i myślę, że latem faktycznie ma vibe takiego lata, ale znowu owocowo-słodkiego. Nie wiem, ta wódka daje niby jakiejś tam takiej świeżości, może trochę jakby aromatycznej, gdzieś coś, co tam krąży i to wydaje mi się, że to daje 100% ta wódka, być może jeszcze bergamotka. Czuję też w tym zapachu bardziej tropikalne owoce, mimo że chyba tu truskawka jest, nie do końca bym przypisała to truskawce. W każdym razie ogólnie bym powiedziała, że to jest taki vibe landrynkowy, bardzo silnie landrynkowy, wręcz jak go wąchacie, to macie tę landrynkę w buzi, takie wyobrażenie. No to nie jest mój vibe, słuchajcie, nie wiem, jeżeli ktoś lubi takie zapachy, to jest to zapach dla nich, z tym, że mówię, cena, zero projekcji, trwałość jest ok, ale też nie oszałamiająca, także takie, wiecie, no nie dałabym wysokiej oceny temu zapachowi, powiem szczerze. Następny zapach to jest znowu tej samej marki, czyli Stefan Humbert Lucas 777, a zapach Venom Incarnate. Ja akurat nie powiem, że dla mnie tego typu zapach nie jest na lato, ale zdziwiłam się, jak zaczęłam go testować, że ktoś taki zapach wymienił, ponieważ to jest zapach karmelu, strasznie zbliżony do Lattafé Eclair. To jest zapach trochę gdzieś tam drzewny.
Nie do końca wyczuwam jakąś jego owocowość, chociaż owoców jest tu napakowane, bo jest, słuchajcie, i poziomka, i malina, i truskawka, i jeżyna. Mój nos nie wyczuwa tego, natomiast wyczuwa jakieś takie cynamonowe ciasto, polane karmelem, ciepłe, ale też może nie do końca faktycznie. Gdzieś jakaś jest odrobina czy dymku, czy czegoś takiego, może bardziej karmel jakiś taki przypieczony, nie wiem jak to nazwać, ale jest coś takiego, co po prostu dodaje odrobinę jakiejś dymności. Bardzo bym nazwała go gourmandowym zapachem. On jest bliskoskórny, ale lepiej, zdecydowanie lepszą ma trwałość niż Pink Boa. Jest też ta jego gourmandowość tak fajnie wyważona, nie jest to słodki, strasznie gourmand, mimo że czujecie ten karmel, to tak jak mówię, tu jest fajny balans drzewności też. Natomiast ja bym w życiu nie powiedziała, że to dla kogoś może być letni zapach. I w ogóle powiem Wam, że ta marka do mnie nie przemówiła. Jej zawsze chciałam spróbować, już od dawna o niej słyszałam, na grupach ją rozbierają cały czas, a jakoś ciągle ją szerokim łukiem omijałam, mimo że myślałam nad nią, ale jednak stwierdzam, że nie jest to chyba marka dla mnie, mimo że sprawdziłam tylko 2 zapachy, ale żaden z tych zapachów nie skradł mi serca. Te 2 zapachy wyszły w tym samym czasie, i Venom, i Pink Boa. I Pink Boa jest strasznie popularny. No wszyscy o nim mówią, go polecają, że fantastyczny. Nie wiem, ja uważam, że można dostać niszowe zapachy letnie dużo fajniejsze niż to, i to zdecydowanie. Także ja jeszcze tylko zobaczę, słuchajcie, bo mnie to interesuje. W Pink Boa w ogóle też jest jeżyna i malina i czarna porzeczka i też jest truskawka i brzoskwinia, tyle że w bazie. No i jest to jakiś tam owocowy. W każdym razie chciałam sprawdzić, do czego to jest podobne i czy ja coś takiego znam, do czego to jest podobne. Do M. Micallef Mask? Nie, absolutnie. M. Micallef Mask... Hypnotic Mask testowałam dla Was, bo to jest nowość z tego roku i ten zapach w ogóle nie jest podobny do tego, ponieważ on jest sensualny, bym nawet powiedziała. Jest tak idealnie zblendowany. To koło tego nie stało, ale jest też Imaginary Authors i to jest In Love with Everything. A ile tutaj jest? 25 na nie, 16 na tak. No więcej Flora Botanica. No, Florę Botanica kiedyś miałam i to nie jest podobne w ogóle, nawet w jednym malusieńkim procencie do Flora Botanica. Kto mógł coś takiego w ogóle wpisać? Czasami się tak zastanawiam, co ludzie mają za nosy, nie? Jak strasznie różnie można odebrać zapach, naprawdę. Także 3 zapachy Wam przedstawiłam, na te 3 zapachy żadnego bym nie przytuliła, ale idźmy dalej. Kolejny zapach, o którym Wam powiem, żeby było trochę optymistyczniej, zresztą chyba będzie dalej tak w miarę, no dobra, nie spekulujmy, wszystko po kolei. Następny zapach, jaki testowałam, to jest Lorenzo Pazzaglia, bo to jest po włosku, więc albo hiszpańsku, więc raczej nie zangielszcza się, tylko jest po prostu Pazzaglia pewnie. Albo Pazzagia, bez L czytania. Nie wiem, nie sprawdzałam tego. W każdym razie zapach nazywa się Sangria. Słuchajcie, zapach na początku jest obrzydliwy. Pierwsze psiknięcie to jest guma, benzyna, jakieś dziwne płyny, no po prostu odstraszające. Ale to jest pierwsze psiknięcie i on się później zmienia. Później ten etap po tym pierwszym psiknięciu dalej nie jest zbyt przyjazny.
I dalej wyczuwacie cytrusy, takie żywe cytrusy. Nawet bym powiedziała taką cytrynę nie do końca może dojrzałą, jeszcze taką twardą strasznie, z której bucha ten sok. No i te cytrusy sobie tak leżą. One sobie chwilę leżą, czujecie zapach cytrusowy, ale po godzinie gdzieś, u mnie gdzieś po godzinie, te cytrusy zanikają i zaczyna to być taki zapach bardziej nie do określenia owocowo, ale owocowy, z taką słodyczą. Zapach jest bardzo przyskórny, kompletnie nieprojektujący, w miarę trwały do 8 godzin. I dopiero tak naprawdę jak się ułoży, bo te cytrusy też, słuchajcie, idą w pewną taką nieprzyjemną dla mnie nutę toaletową, powiem Wam szczerze. Natomiast jak się ułoży, naprawdę te owoce są takie przyjemne. Nie wiem, czy sangrię w ogóle kiedyś piliście. Ja jak byłam w Niemczech, to tam po prostu w kartonach jak soki się sangrię kupowało i zawsze latem tą sangrię się piło i ona jest właśnie taka słodka, owocowa i taki jest ten zapach. Z tym, że jest naprawdę przyjemny, ale to nie jest zapach, który ja kiedykolwiek chciałabym sobie kupić. A byłam od tego o krok tak naprawdę. Ten zapach jest ładny, ale moim zdaniem nierewolucyjny. Nie ma tu też jakiejś głębi. Dla mnie jest to totalny zwyklaczek i chyba raczej nie powiedziałabym o tym zapachu, że jest to niszowy. No jest niszowy, bo się układa, bo jednak potrzebuje czasu, bo się zmienia, bo jest na początku taki, później taki, więc jest to jakaś taka niszowość, którą gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mamy, że ten zapach powinien być jakoś złożony, powinien się jakoś rozwijać, że powinien dawać nam jakieś doznania. Uważam, że początek, jaki daje nam ten zapach, no dla mnie jest trochę nie do przyjęcia. Dopiero później, jak się ułoży, jest dla mnie przyjemny, miły, ale jest też tak strasznie przyskórny, że aż za mocno, jak na letni zapach, ponieważ ja mimo wszystko latem lubię projekcje. To też nie chodzi o to, żeby dusić kogoś, po prostu wybieramy wtedy często zapachy, które są takie przyjaźniejsze otoczeniu, ale jednak projektujące. L'Impératrice uwielbiam, że projektuje, że czuć go z daleka, ale jest w tym rześki, świeży, jest to taki przyjemny zapaszek, także po prostu to nie skradło mojego serca definitywnie. Także podsumujmy, na 4 zapachy już Wam pokazałam. Żadnego bym nie kupiła, zaznaczam. Lećmy dalej. Teraz Wam powiem o zapachu, który kompletnie mnie rozczarował. Jest moim największym tutaj rozczarowaniem. Spodziewałam się, że ten zapach po prostu będzie podawany przez resztę, ponieważ latem jest rozbierany w ilościach astronomicznych. Ale nie spodziewałam się, że to jest coś takiego. W życiu bym się tego nie spodziewała. I chodzi o Malibu Party in the Bay od Simon Andreoli. Rozczarowanie jest tak wielkie, że aż po prostu nawet nie wiem, co powiedzieć. Dlaczego? Słuchajcie, na początku strasznie uderza Was limonka. Limonka połączona z jakimiś akordami zielonymi. Bardzo zielony i bardzo cytrusowy zapach. Niebywale czujecie limonkę taką wyciskaną, bardzo dobrze odzwierciedloną. Później powinniście mieć nektar kokosowy i cukier, bo w bazie jest rum i drzewo sandałowe. I naprawdę skład, wydaje się, że to jest coś mega właśnie jak te Malibu. Bo z czym Wam się Malibu kojarzy? To nie wiem, czy ja dobrze kojarzę ten drink, ale mi się kojarzy z czymś trochę, takim drinkiem trochę mlecznym, oczywiście bardzo rzeźwiającym, ale przy tym z jakąś odrobiną mleczności i też słodkim. No a w tym zapachu, oprócz limonki, która u mnie trwa na skórze cały czas, a jest w głowie, więc w
pewnym momencie ona powinna jakoś z tym nektarem kokosowym się wyrównać, połączyć. Zapach jest dla mnie nudny, bardzo nudny, nic odkrywczego. Ja chciałam ten zapach kupić w ciemno i dlatego to jest tak wielkie rozczarowanie moje. Ja chciałam ten zapach, ponieważ wszyscy go rozbierali, wszyscy go kupowali, wszyscy wow, rzucają się na te rozbiórki, a ja nie wiem, o co chodzi. Ja wiem, że mi się zmienił gust perfumowy, ale mimo wszystko ja dalej lubię te owocowe słodziaki, ja dalej lubię te letnie, takie przyjemne zapachy, ja dalej lubię jakąś grejpfrutowość w zapachach. Uwielbiam, kiedy ten zapach letni ma być może jakąś goryczkę. To są bez żadnego przełamania zapachy, bez żadnego niuansu, bez żadnego zachwytu. No tu jest po prostu limonka, która z czasem jest faktycznie posypana cukrem i to jest dacet, co ja czuję. Żadnej rumowości, żadnej nuty alkoholowej, która właśnie by w ogóle przypominała ten drink, przypominała, że nie wiem, że siedzę nad plażą i sobie piję jakieś Malibu. No tu nie ma dla mnie nic w tym zapachu. Jest 300% cytrusowy u mnie na skórze cały czas. Nie zmienia się w ogóle ten zapach. Także niestety to jest naprawdę największe rozczarowanie, bo to miałam w planach kupić w ciemno. Jak dobrze, że ja zaplanowałam sobie ten film i że postanowiłam po prostu iść w próbki i zobaczyć, co to, bo no byłabym może nie rozczarowana, ja bym pewnie go używała i bym go zużyła kiedyś za 100 lat, ale słuchajcie, nie byłaby to jakaś przyjemność. No, dla mnie nudy. I teraz faceci, praktycznie wszyscy faceci, którzy pisali, polecali No Cologne od Fugazi. No i tu nie będę narzekać. Początek jest jak Thirsty Fugaziego. Jest taki właśnie cytrusowo-zielony, bardzo bym powiedziała zielony, ale to, co dzieje się później, oczywiście on jest bliskoskórny, on nie krzyczy, nie jest to zapach krzyczący, ale to, co dzieje się później, to jest po prostu klasa sama w sobie. On się tak idealnie układa, jak taki jedwabiście zbalansowany, zblendowany zapach, który jest aż miękki w swojej formie. On jest, ta cytrusowość, ta zieloność, taka świeża aromatyczność. To nie jest taka świeża aromatyczność, jaką moglibyście sobie wyobrazić. Ten zapach po prostu układa się jak niesamowite ubranie, właśnie jakaś lniana koszula z jakimiś fajnymi, krótkimi spodenkami. Ta koszula jest tak nonszalancko ubrana, tak porozpinana, trochę jest ramię odkryte, częściowo włożona w te spodenki, do tego jakieś takie sandałki, bardzo delikatne, lekkie, lekko wyglądające i po prostu to, co Wam opisuję, to taki wręcz bardzo z ziemią związany też zapach. W takim kontekście, kurczę, robi niesamowite wrażenie ten zapach. Może gdyby był bardziej projektujący, to już zastanawiałabym się nad jego kupnem. On jest znowu dosyć bliskoskórny, ale generalnie Fugazi takie są. Mam 2 zapachy Fugazi i po prostu takie są. Ale ten zapach jest naprawdę śliczny, taki marzycielski też, bardzo rzeźwiający niesamowicie, wręcz chłodzący Was.
piękny jest ten zapach. I tu muszę przyznać, że panowie wcelowali. Z paniami poszło trochę gorzej, z dziewczyny po prostu poszły w owocową słodkość, ale naprawdę taką dosyć zwykłą. Ja myślałam, że zostaną mi polecone zapachy, które mnie położą na łopatki i bałam się też tego, że zechcę wszystkie mieć, a tu nie. Został nam ostatni zapach i muszę Wam powiedzieć, że z Orto Parisi były polecone mi 2 zapachy i jednego nie było totalnie nigdzie do kupienia w momencie, kiedy zamawiałam. Wszystko było wyprzedane i ten zapach też jest bardzo często w ogóle wyprzedany, a chodzi o Orto Orto Paris, poczekajcie, Risvelium, chyba tak się nazywa. A drugi, który był najczęściej polecany, one były bardzo często polecane, to jest Mega Mare. W jednym z filmów o skórze, o nucie skóry, opowiadałam Wam o Kinetic Parfum zapachu Insomni, że wzięłam go do tych zapachów skórzanych, ponieważ Fragrantica mówi, że tam skóra jest. I jak zaczęłam Wam czytać, że do czego jest podobna insomnia, to tam właśnie było Mega Mare Orto Parisi. I ja wtedy stwierdziłam, że no jak to, przecież Mega Mare to jest jakiś akwatyczny, morski, słony zapach, tak jest opisywany na Fragrantice. Więc jak to jest możliwe? Insomni tak absolutnie nie odbieram. Ale dlaczego ja Wam o tym wszystkim mówię? Dlatego, że Mega Mare to jest insomnia. One są do siebie tak podobne. Jest tylko jeden jakiś tam niuans, który je wyróżnia. Ale jeżeli chodzi o projekcję, to ten zapach ma atomowe, dosłownie atomowe parametry. Projekcja jest, nie musicie przyciągać ręki. Możecie delikatnie psiknąć na nadgarstek i calusieńki dzień od mycia do mycia będziecie go czuli, nawet nie przychylając tej ręki do nosa. Możecie ją mieć kilometr od siebie, tą rękę, a będziecie go czuli. To jest tak atomowe. Ale tak samo atomowy jest właśnie Insomnia Kinetic Parfum. Dokładnie takie same ma parametry. One są strasznie do siebie podobne. I jak ja go powąchałam, ja od razu wiedziałam, że to jest insomnia. Poszłam wtedy do tej swojej toaletki, do tej swojej gablotki z zapachami, powąchałam insomnię i mówię tak, to jest bardzo silnie do siebie podobne. Także Orto Parisi Mega Mare to jest przepiękny zapach, totalnie mocarny. Jeżeli ktoś uwielbia coś strasznie mocnego, coś bardzo takiego projektującego, to jest to dla nich zapach, z tym, że ja nie wyczuwam do końca w nim tej słoności, o której wszyscy mówią. Dla mnie właśnie to jest taka jaśminowa moc. Być może faktycznie ten zapach bardziej wyczuwa się jakąś wodność, w insomni nie, bardziej właśnie jakaś skóra, drzewność, coś w tym stylu, ale są naprawdę na skórze układają się tak bardzo podobnie, że tylko jeżeli się wczujecie, niuanse, te różnice wyczujecie. Są strasznie do siebie podobne. Także ten zapach jako polecajka, jestem strasznie ciekawa tego Risvelium, bo wydaje mi się, że może to być też petarda. Orto Parisi wychodzi ostatnio na prowadzenie. Świetna marka, świetne zapachy, super projektujące. Chciałam Wam tylko jeszcze zaznaczyć, że w tym moim zapytaniu, w tym moim całym poście właśnie na Facebooku, na grupie, było wyraźnie napisane, że mają mi podawać coś, co ma bardzo dobre parametry, takie silne parametry i projektujące, i trwałe. No i jak widać z tych wszystkich zapachów, tak na dobrą sprawę, te No Cologne, o Jezu, śliczne, tak na dobrą sprawę tylko Mega Mare spełniło te warunki.
ale dla mnie, jeżeli oni mi to podali, chociaż mogli też nie doczytać, tak naprawdę, bo tam czasami były takie komentarze, że jak ktoś polecał zapach, ale on nie jest trwały, a tu jest w poście napisane, że mają być bardzo trwałe i projektujące, a on taki nie jest. Więc widziałam, to już tych zapachów nie brałam. Jak widziałam, że ktoś pisał, ale ty chyba nie zrozumiałaś, bo to nie, bo coś tam, wywiązywała się jakaś dyskusja w komentarzach, no to ja po prostu już tego nie brałam, ale brałam takie najczęściej się pojawiające. I jestem rozczarowana, ponieważ grupa ogólnie dała mi taką przestrzeń na samym początku, jak się zapisywałam, w której bardzo pragnęłam poznawać różne zapachy i okazało się, że jestem otwarta i że chcę więcej, że lubię eksperymentować, że lubię nawet dziwne zapachy. A teraz właśnie mam wrażenie, że jakby to wszystko idzie tylko w jednym kierunku, takich bezpiecznych, zwykłych zapachów. Ja szukam, powiem Wam szczerze, czegoś na lato, co mnie powali na kolana, co mnie po prostu zegnie, kiedy będę tym pachniała. Coś, co nie będzie tylko poprawiaczem humoru, ale coś, co też będzie miało wiele niuansów w sobie, gdzie będę wyczuwała różne historie, gdzie mnie to zaciekawi i tak, będzie to w miarę, nie musi globalnie, nie wiadomo jak Mega Mare czy Insomnia właśnie Kinetic, nie musi to aż tak strasznie być projektujące, ale niech to będzie czuć, przynajmniej na wyciągnięcie ręki, niech będzie otoczenie wiedziało, że czymś pachnę i niech to będzie trwałe i jakieś przede wszystkim. Tak, no i na dzisiaj to kończę. Także to tyle wyszło z tych moich letnich zapachów. Kochani, za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że się dobrze ze mną mimo wszystko bawiliście. I koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli te zapachy znacie, a może to Wy właśnie mi je poleciliście. I to są Wasze ukochane, niszowe, letnie zapachy. Nie obrażajcie się tylko na mnie. Po prostu zmienia mi się gust. Nic na to nie poradzę, że szukam już zachwytów i wiecie, czegoś bardzo, bardzo indywidualnego. Buziaczki, do następnego. Pa!